dzisiejszym odcinku Hotel Rodliff i dziwne przygody na starcie, jakie nas tam spotkały. Śniadanie w Furte de Arges, które zapamiętamy na długo. Następnie transfogarska, gdzie policzymy niedźwiadki i tym samym pobijemy rekord na YouTube. A na koniec winkiel za winklem po jednej z najpiękniejszych dróg w Europie. Zapraszam. W dniu dzisiejszym startujemy z miejscowości Gaesti, kierując się w kierunku transfogarajskiej, czyli drogi 7C. Następnie przejebiemy się przez drogę 105D, 106, 13C, 137 i 138 do naszego miejsca noclegowego w miejscowości Giorgieni. Dzień dobry internecie. Mamy godzinę 8 rano. Startujemy z naszego hotelu Rodliff, na które muszę Wam parę słów opowiedzieć, ponieważ w tym hotelu zdarzyło się parę sytuacji, które do dzisiaj w sumie wspominamy z chłopakami, jak się spotykamy, bo nie wiadomo, czy się z tego śmiać, czy płakać, ale rzeczywiście, ciekawe dosyć sytuacje. Może zacznę od tego, jak w ogóle przejechaliśmy. Jeśli pamiętacie z poprzedniego odcinka, to była gdzieś tak godzina 17:30, coś koło tego. No i mówię do chłopaków, dobra, to poczekajcie, ja pójdę tam załatwić te wszystkie formalności i mówię, także zaraz zadzwonię do Was, jak już będzie po wszystkim, żebyście tam nie czekali w tych ciuchach. A było około 40 stopni. No to szukam tej recepcji. No i co się okazuje, tam tak naprawdę była stacja benzynowa. Na tej stacji benzynowej napisane Rodliff Hotel. I później się skapłem, że ta stacja benzynowa jest połączona z tym hotelem. Na dole restauracja, tam jakieś bungalowy na wynajem. I jeszcze w środku sklep na tej stacji. Mówię, w końcu wchodzę do tej pani, co siedziała z kasą. Mówię, że mam tutaj rezerwację z bookingu i tak dalej. A okej. No dobra, no to coś tam zaczynamy gadać łamaną angielszczyzną. No i co się okazało, ta pani, która miała mnie przyjąć około tej 18, tam w ogóle nie wiedziała co i jak. Nie wiedziała, jak tam coś tam w systemie wystawić, tego typu klimat. Dzwoniła do szefowej na WhatsAppie, ta szefowa coś tam mi tłumaczyła, a ta dziewczyna jakby to pierwszy raz w ogóle w życiu robiła. No i stoję z tą walizką, z tą swoją torbą, co zabrałem z motocykla, z kaskiem w ręce, w tych całych ciuchach. No to już tam klima była, nie? Ale mimo wszystko było gorąco. No i minęło przy tej rejestracji, no nie chcę Was skłamać, nie? Ale dobre 15 minut. W końcu pani mi wydrukowała to, co miała wydrukować. Coś tam nawet ja w systemie nie podpowiedziałem, że mówi Polonia, wybierz Polonia, Poland. Tam nie wiedziała, jak ten kraj tam poszukać na tych skrótach. No dobra, w końcu coś tam wydrukowała, gdzie ja tego w ogóle nie poczuwałem, ale widocznie takie formalności. No dobra. No i później zjarzyłem, że był to szef tego wszystkiego. Taki starszy pan. On nie mówił, tylko krzyczał, co mnie już na dzień dobry irytowało. I ciągle krzyczał jakieś tam, czy pilot do telewizora mówi, że nie chce. Mówię, no to kamera. I chodziło o kamerę, a oni to jest pilot, jako do klimatyzacji. Nie? Mówię, no dobra, mówię, daj tego pilota. No i idziemy, słuchajcie, z tymi bagażami. Pokój był na drugim piętrze. No to wszedłem przez tą salę balową, bo się okazało, że ten hotel to jest bardziej dom taki weselny. I 2 piętra, stoliki, pięknie, ładnie wszystko przystrojone. Wiecie, tak jak na wesele, wszystko zrobione. No i to jakiś tam efekt robiło, a pokoje były na górze. No, pewnie tych gości weselnych czy coś takiego. No i wchodzę do jednego pokoju, już zostawiam tę gratę, mówi, że nie, że tam drugi pokój. Mówię, dobra, idziemy do tego drugiego pokoju. I mówię, dobra, już te bagaże zostawiłem, cofamy się do schodów, jakaś tam babka przychodzi, coś tam z nim gada po rumuńsku, tam nic nie zajarzyłem, o co chodzi. I mówi, że nie, za zmiana pokoju, nie? I znowu zmienił mi pokój, jeden, drugi i znowu z tymi bagażami. Ja już mokry, ja już pływałem w tych ciuchach z tym wszystkim i już mi cierpliwości powoli brakowało, ale mówię, no dobra. No i chłopaki dzwonią, no co się dzieje? Słuchajcie, no mówię, Bareja wiecznie żywy, nawet w Rumunii. Czekajcie chwilę, jak wszystko załatwię i zejdę. Co się okazuje? Zostawiłem w tym jednym pokoju te bagaże, schodzę na dół, idę tam po wkłady z kufrów, chłopaki już biorą, wchodzimy na górę i gościu mówi, że nie te pokoje, że inne. Ja mówię, co? Trzeci raz mi pokój zmieniasz, chłopie? Mówię, o co chodzi, nie? I tam dał pokój, no i nas 4, w tym pokoju 3 łóżka. No i się z nim zaczynamy kłócić, nie? On po angielsku ni w ząb, ale totalnie ni w ząb. Bardziej tam po włosku miałem wrażenie, że gościu gadał.
niż po tym rumuńsku, szczerze mówiąc. No i w pewnym momencie już Filip nie wytrzymał, to jak ryknął po niego po polsku, że nas 4, a są 3 łóżka, to chyba zrozumiał, bo już głos my mieliśmy podniesiony, a nie on. No i w końcu pokazał, że tam będzie drugi pokój i dostaliśmy, uwaga, pokój jeden taki dwuosobowy, a drugi 3-osobowy, czyli jeszcze jedna osoba by mogła spać, jakby chciała. Ja mówię, dobra, jest ok. Jeszcze musiał wymienić te piloty do klimatyzacji, co chyba nie było potrzebne, bo w tym naszym pokoju, co akurat spałem z Filipem, to nie działała ta klima, szczerze mówiąc. U Marcina i Kuby było lepiej, to chłodziło i tam w sumie siedzieliśmy wieczorem. No ale okej. Teraz wam powiem a propos samych pokoi coś. To wyglądało tak, jakbyście wpuścili tam zgraja takich łobuzów i wiecie, poprzecinane te skóry, bo były wyposażone meblowo fajnie, tylko poniszczone, nie? To już swoje lata miało. Skóry popękane, te materiały porozdzielane, gdzieś tam papierosami poprzypalane, nie? No takie, no jak na taki hotel, który miał się zapowiadać, no to słabo to wyglądało. No a najgorzej ta łazienka, nie? Niby tam wanna z masażami, cudawianki, nie? No, wiecie, no, nie chcę powiedzieć, że grzyb, nie? Ale no kurde, żółte wszystko zacieknięte od kamienia, no takie niedomyte, puszczam, nie ma ciepłej wody, zimna woda leci, no kurde, no nie wierzę, nie? I jeszcze śmierdziało z tego odpływu trochę. Idę do Marcina, do Kuby, do pokoju, mówię, no to mieli chociaż ciepłą wodę. Mówię, jakby co, to przyjdzie się do was umyć, mówię, ale chyba zmyję się tą zimną, mówię, bo i tak mi jest gorąco. Mówię, wiecie co, idziemy do basenu, kuźwa, nie będziemy się tutaj na razie mylić, idziemy do basenu od razu i szkoda czasu, nie? No to poszliśmy do tego basenu. W basenie, no to jakby nasze tam BHP dorwało ten basen, to by chyba wszystkie wygonili. Nie chodzi o brudną wodę, broń Boże. Chodzi o to, że na przykład barierka, po której się schodziło, no to ona się cała po prostu rylała. Te śruby poluzowane, te takie barierki dookoła basenu, to normalnie śrubki można było rękoma wykręcać. Taki porywany tynk gdzie nie? Mówię, no spoko, nie? No mi tak było tak gorąco, że po prostu siedzieliśmy w tym basenie, trochę tam popływaliśmy, okej. No i później poszliśmy jeść. Jedzenie nie mogę narzekać, bo było naprawdę dobre. Nie? Że najlepsza strona tego hotelu to rzeczywiście było dobre jedzenie. I wszystko było pięknie, gdyby podczas rozliczania rachunku nie próbowali nas oszukać. No tak naprawdę nie tyle co oszukać, tylko gościu, który to rozliczał, zwyczajnie w świecie nie umiał liczyć. Nie ogarniał totalnie kuwety i później się okazało, że to jest syn właściciela i chyba trochę niepełnosprytny, bo miał problem z dodawaniem. I chodziło o to, że Kuba z Marcinem zamówili kubełek, miało być 14 tam, nie wiem, skrzydełek i 14 tam, powiedzmy, takich stripesów. A dostał 7,7. Tak to było w menu napisane, że po prostu trzeba umieć czytać ze zrozumieniem. I skasowali nas za ten duży, a dostał ten mały, nie? No dobra, zjemy ten mały i okej, nie? No ale przy zwyczaju oczywiście naliczyli ten duży, nie? Ja tam miałem normalnie i tak dalej. No i oczywiście pierwszy problem to było, że separate, nie? Że do płacenia osobno. No to już duże oczy, że nie, że to, że tamto i 500 problemów. 3 osoby stanęły za tym barem. Ja już miałem polewkę, nie? Już wszyscy na siebie patrzyliśmy i laliśmy. Mówię, co tu jeszcze się wywinie? Słuchajcie, doszło do takiej sytuacji, że gościowi zacząłem liczyć, kto ile ma zapłacić, co wziął i mu pisałem na kartce, ile ma tam nabić na tą kasę. No i nabijał, no jak doszło do Kuby, no to była jazda o kubełek, nie mogliśmy się dogadać, tam jedna dziewczyna taka młodsza, jakaś pracownica, coś kumała po angielsku, zaczęliśmy z nią gadać, no ona mówi, no macie rację, nie? I zaczęła z nim dyskutować, z tym gościem, co to rozliczał. Ja mówię, że kartą chcę zapłacić, nie? Że nie gotówką, nie? I mówi, no to na stację to trzeba. No to ponabiło te wszystkie rachunki na tym basenie i musieliśmy na stację do kasy, bo tam mieli terminy. No super. To też nie trwało 5 minut, tylko dobre z 20 minut, więc już dobrze, że nie mieliśmy ciuchów motocyklowych, tylko już wykąpanie po basenie na jedzenie, więc mówię, już dobra. No idziemy na tą stację. No i przylatuje ten z tego basenu, ten właśnie jego syn i mówi, że nie, że jest dobrze i tak dalej. No i po czym Kuba już nie wytrzymał, już podniesionym głosem, już nie po angielsku, tylko po polsku, zaczął mu tłumaczyć. Mówię, czy ty umiesz dodawać, chłopie? No 7 tego to jest 14, a w Big Box mówię, całe jest 14 plus 14, no to powinno być 28 kawałków, nie? On tak patrzy i ta babka po angielsku, ta pracownica mówi, że nie, no pan tutaj ma rację, dobrze to naliczył, nie? I przyszedł ten właściciel, powiedział, że tam jakieś zamieszanie większe, krzyki, tego typu klimaty. No i zobaczył, przeczytali, no nie, no, że mamy rację, nie, bo już się tam gościu mówił, że nie, że ten ma być, że ten i przyszedł ten jego ojciec, jak mu wcielił w łeb, to ja tak patrzyłem, mówię, o rady, mówię, no to nieźle. Filip chciał poprawić, nie, i to właśnie, tak, uderz go, ja mówię, nie, jak on go uderzył, to by, mówię, już nie wstał, lepiej nie. Mówię, dobra.
To się w końcu dogadaliśmy, nabili to, co mieli nabić, rozliczyliśmy. No i kumple mówię, słuchajcie, ja się muszę napić, nie? Mówię, no to kupujemy flaszkę. Mówię, ja już nic nie kupuję, ja już nic nie chcę. Tylko mówię, Kuba to ostatecznie kupił jakieś tam popite i mówię, dobra, idziemy na pokój, nie? I mówię, okej. I tak mniej więcej przygody się z nimi skończyły tego dnia. No, mówię, wchodzimy na ten pokój i właśnie chcieliśmy się umyć wiesz, po tym basenie. No nadal nie ma ciepłej wody, tylko była u Marcina, no ale tak śmierdziało z odpływu, że po prostu no nie szło wytrzymać, nie? No okna musi być otwarte, klima łazić, no bo dramat, słuchajcie, no pod kątem takim jakościowym zapowiadało się inaczej, no a wyszło totalnie nie tak, jak powinno to wyglądać. Także mówię, hotel odradzam z całą stanowczością, nie lubię takich rzeczy robić, ale uwierzcie mi, omijajcie z daleka, możecie się po prostu zawieść, a po co wam te doświadczenia, bo mówię, i problemy, raz, że z komunikacją, raz, że takie może niecelowe oszukanie, ale po co wam takie problemy na wyjeździe, jak my mieliśmy. Także jak rano mieliśmy iść na śniadanie, bo też można było wykupić, bo jedzenie mieli dobre, nie mogę powiedzieć. Ale powiedzieliśmy, nie, jak ja mam się znowu z nimi rozliczać, się kłócić, że tu kartą iść na tą stację płacić, tam kolejka, ludzie po benzynę stali, takie klimaty, nie, słuchajcie, spadamy, jedziemy gdzieś tam, mówię, po drodze zjemy śniadanie, ja już nie mam siły, ja po prostu chcę stąd wyjechać, nie, no i tak mniej więcej rano postanowiliśmy. No i tak naprawdę pojechaliśmy do Curtea de Arges, gdzie trafiliśmy na śniadanie, a to za chwilę zobaczycie, powiem parę słów, że tak naprawdę czasami warto. Potem głupio by było się zgubić tam w tych górach. Polarny. Uważaj na mój ten uferek. No i teraz będzie pierwszy dzień reszty naszego życia. No, dlaczego wstawiłem tą informację o tej restauracji? Z dwóch powodów. Słuchajcie, tak dobrego śniadania to ja dawno nie jadłem. W całej Rumunii to, muszę powiedzieć, to było najlepsze chyba śniadanie. Naprawdę dobrze zrobione, dobrze przygotowane. Te ceny nie były jakieś zabójcze, powiedziałbym umiarkowane. Jedna rzecz, która nas zdziwiła, to obsługa. No to, że miła, uprzejma i tak dalej, to jedno. Ale po prostu prześliczna. Przyszły tak ładne dziewczyny do obsługi, po prostu ciosane na miarę. Mówię, najładniejsze Rumunki, jakie chyba widzieliśmy na całym wyjeździe, bo każdy mówi tutaj, no mówię, o co tu chodzi, nie? A to się okazało, że właśnie tam chyba 4 dziewczyny były i po prostu kopiuj w klej, jakby normalnie jechali na kserokopiarce. Zgrabne wszystko, tego, no po prostu, no baja, nie? Do dzisiaj mówię, no kurde, no ładniejszych tam w całej Rumunii nie było. Nawet w tym całym Bukareszcie, co tam jeździliśmy. I ja się dziwię, czemu tak pełno ludzi, mówię, w tej knajpie, nie? Takie stare dziadki przychodzą, mówię, na te śniadania, nie? Może tutaj, no mówię, nie przewala się pieniędzmi za bardzo w tym kraju. Ja mówię, no tak, wszystko jest, jasne, ładne dziewczyny, dobre jedzenie, to i klientów pełno. No i coś w tym rzeczywiście jest. Także jak będziecie jechać i będziecie mieli chwilę czasu, to, bo tam obiady też są i kolacje, bo to taka normalna restauracja, wpadajcie, słuchajcie, korzystajcie, cieszcie oczy, cieszcie swoje usta z smakami, a dalej jak już się poślicie, no to ruszajcie na Transfogarsko. Another day turns into eternal fire. Waited all my life.
could be. Take me away, forever you and me. Take me away. Take me away, million miles away from here. Take me away, find a place for you and me. You're taking me higher, high as I could be. Take me away, forever you and me. Take me away. Ja pierdolę. Jedziesz po lewej? No zobacz, to stoi. No masz to kurwa, patrz, chyba umie. Był niedźwiedź, kurwa. Na trasie transfogarskiej 7C powinniście bez problemu spotkać jakiegoś niedźwiedzia. Niedźwiedzi w Rumunii jest naprawdę sporo. Z tego co wyczytałem w statystyce, to jest ich około, szacują, 13 000, zwłaszcza w tym paśmie Karpat, właśnie centralno-wschodnich. No i wszystko pięknie, ładnie, jak słyszycie, euforia w interkomie, wszyscy się cieszą, widzieliśmy niedźwiedzia, aż tak blisko podjechaliśmy, bo normalnie to się w zoo widzi takie rzeczy, a nie na żywo. No ale do momentu, jak właśnie hamuje samochód, a my jedziemy na motocyklach, a niedźwiedź stoi przy tej barierce i tak naprawdę w każdej chwili może nas zaatakować, bo nie wiadomo co mu strzeli do głowy. Będzie chciał jedzenia, bo no tak są przyzwyczajeni też do karmienia z samochodów, czy też motocykliści sami karmią, a jest to surowo zabronione w Rumunii. Kosztuje to dokładnie, pamiętam, 1250 zł na polskie, przeliczając z lei. Więc nie polecam. Druga sprawa, pomontowane są też kamery na niektórych odcinkach. Jeśli strażnicy leśni zobaczą, że karmicie takiego niedźwiedzia, a oni was przełapią na tych kamerach, no to jak po drodze będzie po prostu kontrola, no to prosimy na bok, mandacik, dziękujemy, do widzenia. Tak to mniej więcej wygląda. A druga sprawa, to my sami wyrządzamy im dużą krzywdę, ponieważ oduczamy właśnie polowania. No i tak jak tutaj latem jest pełno turystów, no ale pamiętajcie, że ta droga jest mniej więcej zamknięta tak od połowy czerwca, czy tam od czerwca do, znaczy otwarta, przepraszam, od czerwca do mniej więcej tak października. No a resztę oni muszą sobie poradzić sami. No jak zapadają w sen zimowy, no to okej, no ale wiadomo, no ten sen różnie tam wpadają i wypadają. No i później jest problem z pożywieniem i leśnicy muszą mi na końcu dokarmiać, z tego co słyszałem, więc nie róbmy tego, bo więcej szkodzimy niż pomagamy. Też a propos bliskości, pamiętajcie, że to są dzikie zwierzęta, one fajnie wyglądają, miłe, słodkie, super, tak, taki pluszowy miś, no niestety tak nie jest, bo często te pluszowe misie po prostu mogą nas bardzo szybko zaatakować i biegają z prędkością 60 km na godzinę. No i o tym chcę, żebyście pamiętali, że to są dzikie zwierzęta. A tymczasem dojeżdżamy do zapory Widraru. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie ma, tutaj przeganiają. No tu przestajmy. No. Trochę syfu jest, ale niski poziom wody. O kurwa, aż mi się w głowie zakręciło. Ja jebie. Tam na dole był kręcony odcinek Top Geara. Tutaj. Pięknie. Viste con una fuerza eso. Vale, desde esta línea. Dice más es una vez. No, más No. Ja nagrywam z kamery cały czas, więc... Ale wyobraź sobie taki poziom, że tutaj zapierdala woda w tym drugim przelewem?
Gdzie? No, to na dole nic nie ma, nie? Bo tam nie ma zabudowy. Tutaj kręcili odcinek Top Gear, że oni tam z tego tunelu wyjeżdżali. Tam. Czysto. Dobra, lecimy dalej, nie? Wyżej. Tu ciepło. Na trasie transfogarskiej no nie da się pominąć zapory Witraru, tą, którą przed chwilą widzieliście na filmie. Zapora została oddana do użytku w 1966 roku. No i na tamten czas to była jedna z największych zapór w Europie. Ma ona 166 metrów wysokości i 307 metrów długości, a jezioro, które powstało, mieści prawie 500 000 metrów sześciennych wody. Na szczycie tej zapory możecie spotkać pomnik Prometeusza z piorunem, czyli taki symbol siły energii elektrycznej. No a widok zapory i na góry i jezioro, no to jedno z fajniejszych miejsc i żadne filmy ani zdjęcia tylko nie oddają. Po prostu musicie pojechać tam sami. Jadąc drogą transfogarską, oprócz niedźwiedzi musicie jeszcze uważać na jedną rzecz, mianowicie sama jakość nawierzchni. No, niestety, mimo że droga jest bardzo często uczęszczana, niestety jest no powiedziałbym bardzo słabej jakości, bo tak w tej mojej skali 5-stopniowej zastosuję, to jest przeważnie 2, 3, 4, tak to się kształtuje. Bardziej taka trójka, gdzie po prostu są łaty, różne jakości asfaltu, często są dziury, jakieś załamania tych krawędzi. Widać, że tylko stawiają słupki i za bardzo tego nie remontują, tak szczerze mówiąc. Jest tam parę odcinków nowo wyremontowanych, też jak przed wjazdem do Rumunii patrzyłem, że na niektórych winklach jest na nowo kładziony asfalt, z tego względu, że po prostu skały się osunęły i musieli to wyremontować, stąd by się nie dało przejeżdżać. Albo była tylko właśnie jedna nitka i tam widać, że są takie odcinki polepione na nowo, no ale to nie, że cała droga jest na nowo zrobiona. Także tego się musicie spodziewać, jakiekolwiek zakręty, większe winkle, to te przechyły tak ze spokojem, bo się można przejechać, zdziwić. Bardzo często jakiś tam piasek, żwirek z dróg bocznych, właśnie na tych winklach, także tego typu rzeczy się możecie
spodziewać. W stosunku do Transalpiny, to tak jak może oglądaliście to w filmie, no to Transalpina to jest igła, nie? To naprawdę tam się można wyżyć motocyklowo, jest dobry i bardzo dobry asfalt, no a tutaj niestety odwrotnie. No niedźwiedzi tutaj na Transfogarskiej nie brakuje. My może mieliśmy takie szczęście, że naprawdę dużo ich spotkaliśmy. W tym momencie już 7 naliczyliśmy. No jest tego dosyć sporo, no bo niektórzy jak tutaj na YouTubie pokazują te filmy, no to jak się spotka 1, 2, 3 niedźwiedzie, no to już jest huk. Mówię, no na końcu zobaczycie, ile my ich spotkaliśmy i co też się później wydarzyło w jednej sytuacji, bo tego żeśmy się nie spodziewali, bo tak jak one tam sobie siedzą przy tych barierkach, przy tych płotkach, tam po lewej, po prawej stronie grzecznie, no to nie ma tematu, tak jak tutaj sobie spacerują, a niedźwiedź zaczyna biec, no to się tak robi ciekawiej. Natomiast taką sytuację mieliśmy właśnie tutaj, gdzie niedźwiedź sobie wyszedł po prostu na środek drogi. Ja już się zatrzymałem wcześniej. Mówię, nie podjeżdżam. Mówię, albo ktoś go chce pokarmić, albo on sam chciał otworzyć te drzwi od samochodu, bo tak podchodził. Ja mówię, no dobra, no trzymam się z tyłu, zobaczymy jak to się rozwinie. To już jest tutaj 9. niedźwiadek. I mówię, no i co teraz? No, ominąć go z prawej, ominąć go z lewej. No, nie za bardzo idzie, także zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. On wychodzi na środek. Kurwa, jeszcze se. Środkiem idzie, kurwa, tak wyjdzie na zakręcie i kurwa. Idę prawą stroną. Nie, idziemy lewo. No i w tym momencie dziadek się skierował w kierunku Skubiego, no i tu już nie było wesoło. Marcin tak ominął, żeby odwrócić jego uwagę i wyprzedził. No chłopaki zostali, tam już kamer nie było, ale sytuacja wyglądała w ten sposób, że zawrócili za te samochody, które tutaj właśnie nas wyprzedzają. I po prostu z ostatnim samochodem się przesmyknęli z prawej strony, żeby objechać tego niedźwiedzia, bo on był ewidentnie głodny i chciał wymusić jedzenie. I tam podobno nawet jednemu podszedł i za klamkę zaczął chwytać, nie? Już tak są nauczeni. Więc mówię, jak widzicie takiego żywawego niedźwiadka, uwierzcie mi, nie ryzykujcie, odwagę schowajcie sobie do kieszeni, bo nie uciekniecie, nie zdążycie, tak jak mówiłem, one do 60 km na godzinę potrafią biegać, co prawda nie przez godzinę, tylko parę minut, bo oczywiście ich to męczy, więc nie ryzykujcie, nie? No tak samo tutaj też, mówię, widziałem takie filmy na YouTube, gdzie po prostu chwycił motocyklistę za kufer i zaczął mu kufę otwierać, one mają bardzo dobry węch. Jak macie jakąś kanapkę z czymś, z szynką, kiełbasą, no to ich to strasznie przyciąga, pod nos 2 km potrafią wyczuć tak typu jedzenie, więc pikników na Transfogarskiej nie polecam, bo możecie mieć nieproszonego niedźwiadka w pewnym momencie. Także taka sytuacja nam się przydarzyła. Chwilę było nerwowo, później troszeczkę to wiadomo w śmiechu wróciliśmy, no ale jak to obejrzeliśmy na końcu jak to wyglądało, no to tak śmiesznie nie było, no Kuba miał najgorzej, bo był najbliżej niego, ale on później oczywiście zaczął biec w jego kierunku, jak zawrócił. Bo na Marcina, jak on wyprzedził go, no to nie zareagował, ale później samochody zaczęły jechać, trąbić, on tak jakby się trochę przestraszył, opanował, ale nadal z tej lewej strony sobie szedł i tak do tyłu i chłopaki z prawej strony samochodu przelecieli i tak to się skończyło, nie? Także no, przygoda może być ciekawa, spotkanie z naturą na żywo, adrenalina była, nie tylko na motocyklu, ale i poza, także jest co wspominać.
kiedy wjeżdżamy już wyżej Transfogarską, na wyższy pułap, możemy się spodziewać, że tych niedźwiedzi będzie coraz mniej, ponieważ niedźwiedzie przeważnie występują między 500 a 1400 metrów nad poziomem morza. Tam je można spotkać najczęściej. W środku lata, kiedy jest najgoręcej, one czasem tam się przemieszczają tam nawet do 1800, tam do 2000, no bo tam szukają jakichś tam jagód, tego typu rzeczy, ziół, owadów, tam w wyższych partiach, podążają za pokarmem. Natomiast powyżej 2000 to bardzo rzadkie przypadki i tam raczej ich już nie spotkacie. No a zimą, jak już idą w sen zimowy, no to schodzą znowu na ten płat 600 metrów, 1200 metrów i szukają sobie miejsca na zimę, przeważnie w kotlinach, właśnie lasach typowo liściastych i gruntowych, tego typu rzeczy, nie? Także tych niedźwiedzi z każdym metrem pokonując w górę pewnie będzie ich mniej, więc jak nie spotkacie ich na początku, no to raczej już się nie spodziewajcie, że im wyżej wjedziecie, to jakieś że więcej ich spotkacie, nie? To tak musicie mieć na uwadze. Jak widzieliście, na tym odcinku już naliczyliśmy 12 niedźwiedzi. I już teraz mogę powiedzieć, że to jest chyba rekord YouTube'a. Najwięcej naliczonych podczas jednego wjazdu na Transfogarskiej, bo ja kojarzę chyba tylko 7 albo 8, bo ktoś tam kiedyś pokazywał. A co ciekawe, to jeszcze nie koniec, bo w drugiej części odcinka, jak ją wystawię, to tam jeszcze parę sztuk padnie. Natomiast ze względu na długość, no bo już jest ponad pół godziny, nie chcę was tutaj zanudzać, to ja powoli będę kończył. Na koniec fajną knajpkę pokażę, gdzie możecie sobie zrobić odpoczynek na kawkę, croissanta, czy coś tam jeszcze obiadowego zjeść. Jakieś takie gulasz rumuńskie, tego typu rzeczy. Bardzo fajna miejscówka, tam parę ujęć z drona fajnych zrobiłem, to się z wami podzielę. Ja póki co już się z wami na teraz żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!